jesteśmy właścicielami gospodarstwa Kudłaty Zakątek. Jest to malutkie gospodarstwo rodzinne, które z pokolenia na pokolenie przechodzi na każdego członka rodziny. Staramy się stworzyć miejsce przyjazne zarówno dla ludzi i oczywiście także zwierząt. Przyszłościowo mamy plany stworzyć tu ośrodek edukacyjno-terapeutyczny. Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Żory. Zajmujemy się hodowlą bydła szkockiego oraz prowadzimy przytolisko dla różnych uratowanych zwierząt. W naszym gospodarstwie znalazło schronienie tak naprawdę bardzo wielki przekrój gatunkowy zwierząt, bo mamy od praktycznie krów, przez koniki uratowane z rzeźni, są to małe gryzonie typu szynszyl, królik, jak również zwierzęta mocno egzotyczne typu właśnie krab tęczowy, agama brodata, kameleony. Jesteśmy jednymi praktycznie z pierwszych w Polsce, którzy prowadzili rozwiązania tzw. zwierzoterapii, że nie ograniczaliśmy się tylko do piesków czy koni. Wiele zwierzaków, które charakterami i wykazaną chęcią do tej terapii się nadawają. Każde zwierzę ma swoje imię, jest szanowany jego indywidualny charakter. Jedne zwierzęta bardzo są skore i chętne do kontaktu z człowiekiem. Jedne przez pryzmat przejść życiowych, dlatego że wiele zwierząt, które u nas znajdują się na terenie naszego gospodarstwa, są z tak zwanych interwencji. Są to zwierzęta, które były porzucone, gdzieś skrzywdzone przez człowieka, więc też nie wszystkie mają prawo gdzieś tam być jakoś bardzo społeczne i też szanujemy oczywiście ich wybór. Ale myślę, że większość tych zwierząt odzyskuje tą wiarę w ludzi, wiarę w dobro, odwdzięczają się za po prostu stworzenie im dobrych warunków miłością i chęcią kontaktu z ludźmi. W miejscu tym w przyszłości będziemy chcieli też stworzyć ośrodek edukacyjno-terapeutyczny, zarówno dla młodych pokoleń, dzieciakom pokazać lekcje takiego właśnie miłości do przyrody, do zwierząt i chcemy pokazać rolnictwo na przekroju troszeczkę czasu. Zbieramy różne stare narzędzia i chcemy tym dzieciom pokazać ścieżkę edukacyjną od cepa po traktor i oczywiście dobrostan zwierząt, jak się nimi opiekować, jak poszczególne gatunki mają wymagania, pokazać im skąd pochodzą po prostu produkty, że nie są to wyroby po prostu seryjne pochodzące z marketu. Jajka są z pochodzenia od kurek, mięsko od zwierząt, żeby miały świadomość, skąd te produkty pochodzą. Posiadamy rasę Highland Cattle, która jest rasą ekstensywną. To bardzo odporna rasa, bo pochodzi ze Szkocji, gdzie znamy warunki są bardzo surowe, więc rasa charakteryzuje się dużą zdrowotnością, małym wymaganiem do pasz. Jest łatwo uzyskać paszę dla tych krów, gdyż wystarczy trawa, same siano i ta krowa cały rok przeżyje. Jest to rasa, której bardziej szkodzą upały niż niskie temperatury, dlatego nie trzeba się martwić, jak one zimują w naszym klimacie. Nasze krówki są wolnowybiegowe, cały rok spędzają na pastwiskach, nie odbieramy cieląt matkom, one sobie rosną na spokojnie, bezstresowo do swojego odpowiedniego wieku, potem są na momencik odsadzane, wracają do stada, no i prowadzą szczęśliwe społeczne życie. Z racji tego, że prowadzimy naturalną hodowlę bydła szkockiego, bardzo mocno zwracamy uwagę na jakości pasz, że nie są one pochodzenia sztucznego, nie zawierają żadnych modyfikacji genetycznych, stymulatorów wzrostu, nie stosujemy w naszej hodowli antybiotyków, sterydów. Mięso pozyskiwane w ten sposób naturalnie karmionych zwierząt jest dużo bardziej zdrowsze, wartościowe, no i przekłada się to dosyć mocno na walory kulinarne. W naszym gospodarstwie uprawiamy siemię lniane złociste odmiany Jantarol. Jest to odmiana lnu, dzięki której pozyskujemy oleje, które są bogate w kwasy omega i są dobre dla zdrowia. Prowadzimy rolniczy handel detaliczny, gdzie ludzie kupują prosto, z pominięciem pośredników, kupują od producenta, który im zapewnia pewnej jakości produkt. Bydło jest utrzymywane, można powiedzieć, w takim systemie ekologicznym. Korzystaliśmy w naszym gospodarstwie z dotacji pochodzącej z programu PROW.
dokładnie modernizacja małych gospodarstw. Jest to program, który daje 60 000 dotacji. W naszym przypadku był to zakup maszyn, czyli kosiarka dyskowa i przewracarka, które bardzo usprawniły proces zbioru całych traw. Wracamy też w gospodarstwie do starych metod odchwaszczania, co też wymagają nowe przepisy Unii o redukcji pestycydów i ogólnie chemii w rolnictwie. Zakupiliśmy bronę o nazwie chwastownik. Pozwala na mechaniczne zwalczanie chwastów, dzięki czemu nasze uprawy są bardziej ekologiczne oraz pozwala ona na napowietrzanie łąk, co zwiększa ich wydajność. Poprzez fakt, że stosujemy rozwiązania czy ekoschematów, czy bardziej przyjaznych, ekonomiczniejszych maszyn w naszym gospodarstwie, jesteśmy w stanie w ten sposób też doradzać innym gospodarstwom, zachęcić do używania, przeniesienia rozwiązań, które u nas funkcjonują, także na ich po prostu gospodarstwa, gdzie mamy nadzieję, że też je sprawdzą, będą bardziej ekologiczne, ekonomiczne, no i przyjazne ogólnie środowisku. Są ośrodki, właśnie m.in. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który pomoże wypełnić te wnioski, doradzi odpowiednio właśnie gdzie to złożyć, w jakich terminach. My osobiście też służymy taką pomocą. Teściowa też tutaj pomaga właśnie rolnikom ogarnąć wszystkie rzeczy związane z wnioskami elektronicznymi, właśnie jak złożyć, o jakie dofinansowania, w jakich terminach. W naszym gospodarstwie staramy się też jeszcze zrobić coś fajnego dla lokalnej społeczności. Staramy się, jak tylko mamy po prostu możliwość z naszej strony czasową, udostępniać gospodarstwo zorganizowanym grupom osób, które są w grupach wykluczenia społecznego, osoby niepełnosprawne, w różnych grupach wiekowych, zarówno dzieci, jak i dorośli, osoby starsze, gdzieś tam z problemami emocjonalnymi, psychicznymi. Jak najbardziej staramy się coś robić, żeby po prostu pozytywnie tych ludzi jakoś pomóc.